Popiół drzewny jest łatwo dostępnym źródłem związków potasu, które możemy łatwo oddzielić od innych składników poprzez ługowanie wodą. W tym filmiku pokażę Wam, jak z popiołu drzewnego uzyskuję węglan potasu, a z niego chlorek potasu. Oto chlorek potasu. Bezbarwna krystaliczna substancja, którą otrzymałem w reakcji pomiędzy chlorkiem wapnia z pochłaniacza wilgoci oraz węglanem potasu uzyskanym z popiołu drzewnego. Związki potasu znajdują się w popiele pozostałym po spaleniu roślin w ilości do kilkunastu procent. W przeciwieństwie do większości innych związków, np. magnezu czy wapnia, związki potasu są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Dlatego dobrą metodą oddzielania związków potasu od innych substancji jest ługowanie wodą. Przesiany popiół zalewam wodą i pozostawiam na kilka dni. Do ekstrakcji wykorzystuję zgromadzoną deszczówkę, która w przeciwieństwie do wody głębinowej praktycznie nie zawiera soli mineralnych. Co kilka godzin mieszaninę wody i popiołu intensywnie mieszam, co ułatwia wymywanie rozpuszczalnych substancji i zapobiega zbijaniu popiołu w zbitą masę. Po przesączeniu przez tkaninę pozostawiam wywar w butelce, aby resztki popielnej zawiesiny opadły na dno. Uzyskany roztwór przelewam do płaskich pojemników i pozostawiam na słońcu do momentu, kiedy zaczną wyrastać małe kryształki. Wywar z popiołu, którego głównym składnikiem jest węglan potasu, jest już gotowy. Po przefiltrowaniu może zostać wykorzystany do sporządzenia chlorku potasu. Popielna masa pozostała po odsączeniu wywaru wciąż zawiera sporo związków potasu, dlatego proces wymywania można powtórzyć. Uzyskany wcześniej wywar z popiołu drzewnego może teraz posłużyć do otrzymania chlorku potasu. Chlorek potasu najprościej otrzymać mieszając roztwór chlorku wapnia lub chlorku magnezu z wywarem z popiołu drzewnego. Wytrąca się wtedy nierozpuszczalny osad węglanu wapnia lub magnezu, a chlorek potasu pozostaje rozpuszczony w roztworze. Łatwo dostępnym źródłem chlorku wapnia jest pochłaniacz wilgoci. Płyn z pochłaniacza wilgoci można potraktować jak gotowy roztwór chlorku wapnia. W wyniku mieszania roztworów powstaje kłaczkowaty, galaretowaty osad. Po dodaniu wody przekształca się w drobnoziarnistą zawiesinę. Kiedy roztwór wyklaruje się, dodaje małymi porcjami wywar z popiołu drzewnego tak długo, aż węglan przestanie się wytrącać. Ponieważ chlorek wapnia jest bardziej hygroskopijny niż węglan potasu, odparowywanie roztworu przebiega szybciej. Dlatego w roztworze pozostawiam niewielki nadmiar węglanu potasu, aby mieć 100% pewność, że cały chlorek wapnia przereagował z węglanem potasu. Kiedy osad całkowicie opadnie na dno, przelewam roztwór do płaskiego pojemnika i wstępnie odparowuję, aż do pojawienia się kryształu. Uzyskany w ten sposób chlorek potasu ma żółte lub żółto-brązowe zabarwienie i jest dość mocno zanieczyszczony. Dlatego dalsze odparowywanie roztworu przeprowadzam w wysokim pojemniku. Krystalizacja przebiega wtedy znacznie wolniej, a uzyskany chlorek potasu jest czystszy. Kryształy chlorku potasu, które wzrastały przez kilka tygodni pod warstwą roztworu w pojemniku na półce, można już przepłukać kilkukrotnie wodą i wykorzystać do różnych doświadczeń. Węglan wapnia, będący produktem ubocznym, po wysuszeniu ma postać drobnoziarnistego, sypkiego proszku o żółtawym zabarwieniu. Znając masę otrzymanego węglanu wapnia,
Na podstawie proporcji zrównania reakcji chemicznej możemy oszacować, ile chlorku potasu uzyskaliśmy w wyniku zachodzącej reakcji. W ten sposób obliczyłem, że udało mi się uzyskać nieco ponad pół kilograma chlorku potasu w postaci roztworu.